Na Call of Duty Modern Warfare 2 czekali wszyscy, choć pierwsza część zdawała się być zamkniętą całością. Z pierwszych zapowiedzi wynikało, że jednak historia będzie miała ciąg dalszy i ponownie powrócą lubiani bohaterowie. Zmianie uległ jednak główny bohater. W pierwszym Modern Warfare był nim Soap. Tutaj m.in. wcielimy się w Roacha, a Soap występuje jako nasz dowódca i mentor. Sporą niespodzianką był też powrót kapitana Price'a, który po pierwszej części stał się ulubionym bohaterem serii. Silnik, na którym działała gra, to wciąż IW, tym razem z numerkiem 4, w którym poprawiono sztuczną inteligencję, co będzie ważnym krokiem w serii, jak i dzięki usprawnieniu w strumieniowaniu tekstur uzyskano możliwość zwiększenia detali i jakości tła bez wpływu na prędkość działania. Zachwycały niezauważalne detale, jak na przykład to, że podczas wbijania czekanu w lód powoli pojawiały się na nim pęknięcia, czy cała masa pobocznych miniskryptów wykonywanych przez przeróżne postacie. Funkcja lepszego AI naprawiła dość irytujący element, mianowicie nieskończony respawn wrogów, który pojawił się w części pierwszej. Według twórców za każdym razem gra toczyła się inaczej z powodu innych zachowań wrogów, którzy dostosowywali się do bieżącej sytuacji na polu bitwy. Szczerze mówiąc, niezbyt było to widoczne. Może faktycznie czasami próbowali flankować, jednak w większości przypadków znów stali jak słupy soli czekając na kulkę. Mimo to gra zapowiadała się przednio. Niestety zawiodła tam, gdzie wszyscy się najmniej spodziewali, czyli na fabule. Nie była ona zła, jednak przeskakiwanie z miejsca na miejsce, dziury w scenariuszu i niezbyt zrozumiałe intencje niektórych postaci powodowały, że ciężko było nadążyć za pędzącymi w szalonym tempie wydarzeniami. Jedną z najgłupszych misji była obrona miasteczka w stanie Virginia przed zmasowanym atakiem Rosjan. Było to dziwne i absurdalne. Jednak historia w sporej części starała się kontynuować wątki z Modern Warfare. Dzieło Zachajewa kontynuuje Makarów, który doprowadza do otwartego konfliktu pomiędzy USA a Rosją. Przez całą grę towarzyszymy bohaterom w próbach pojmania Makarowa. Autorzy zadbali, aby gracz się nie nudził i rzucali nas w różne części świata. Raz w czasie zawiei śnieżnej w Kazachstanie eliminujemy wrogów używając karabinu z czujnikiem tętna, by za chwilę przenieść się do słonecznej Brazylii, próbując przebić się przez fawelę. Każdy z poziomów był starannie zaprojektowanym spektaklem, gdzie zawsze gracz był w centrum wydarzeń. Dało się zauważyć, że poziomy stały się większe i bardziej otwarte, dając poczucie większej swobody. Gra często wrzucała gracza w miejsce, gdzie mógł ogarnąć okiem pole większego konfliktu i to robiło wrażenie. Pomimo, że wciąż używano tego samego silnika, a zmiany były prawie niezauważalne, nie sposób nie docenić faktu, że cały ten przepych graficzny wciąż próbował działać w 60 ramkach na konsoli PlayStation 3, co niestety nie do końca się udawało. Modern Warfare 2 był najszybciej sprzedającą się grą na świecie, ale miał na to wpływ gigantyczny marketing i do dziś jest to najdroższa gra, jaka powstała. Koszta się opłaciły i Modern Warfare 2 zarobił ponad $1 miliard. Nie sposób wspomnieć o kontrowersjach związanych z grą. Głównie dotyczyło to epizodu No Russian na rosyjskim lotnisku, gdzie wraz z ekipą Makarowa masakrowaliśmy niewinnych cywili. To robiło wrażenie i było przyczyną sporej nagonki na grę. Jednak ten silny emocjonalnie moment był dość ważny dla fabuły i pozwalał lepiej zrozumieć, czemu Rosja zdecydowała się na rozpoczęcie wojny z USA. Szaleństwo związane ze sprzedażą Modern Warfare przypieczętowało los kolejnych gier serii dziejących się podczas II wojny światowej. Activision z punktu widzenia marketingowego podjął prawidłową decyzję, by skupić się bardziej na współczesnych konfliktach, co w niedługim czasie doprowadzi serię w dziwne rejony. Modern Warfare 2 sprzedało się w 4 700 000 kopii w ciągu 24 godzin, a po 5 dniach zarobiło $550 milionów. Jest to najdroższa gra w dziejach. Jej budżet wyniósł $250 milionów, z czego przygotowanie gry zabrało jedynie 50 milionów, a resztę pochłonął marketing. Doliczając inflację na dzień dzisiejszy, koszt produkcji wyniósłby $279 milionów. Sklepy w Norwegii zaprzestały sprzedawania Modern Warfare 2 po ataku Breivika, który przyznał, że używał gry jako treningu przed zamachem.
W Niemczech z kolei misja No Russian została ocenzurowana w ten sposób, że gracz nie może nikogo zabić. Jeśli to zrobi, gra się kończy i trzeba zaczynać od nowa. Musi po prostu sobie spacerować wśród strzelających terrorystów i umierających ludzi. Słodko. Z No Russian mieli też problem Japończycy, którzy przetłumaczyli frazę Remember No Russian na Kill them, they all Russian, co spowodowało, że już nikt nie rozumiał i tak niezrozumiałej fabuły. W Bad Company 2 jeden z bohaterów, Sweetwater, naśmiewa się z Modern Warfare 2, nawiązując do misji alpinista. No, he'll just send some special ops douchebags with pussy-ass heartbeat monitors on their guns instead of us. W czasie misji w fawelach natrafia się na kurczaki zamknięte w klatkach. Strzelanie do nich owocuje mocno przerysowaną sceną ich śmierci. W domu Makarowa podczas pobierania danych w łazience można natknąć się na dmuchaną lalę, która umilała czas żołnierzom podczas nudnych wieczorów. Gdy uwalniamy Price'a z rosyjskiego gułagu, Soap oddaje mu pistolet, wspominając, że należy on do niego. Jest to broń, z której Soap zastrzelił Zachajewa w części pierwszej. W grze głosu użyczył też 50 Cent. 50 centów wcielił się w dowódcę oddziału SEAL. Let's go, get your ass back in the vehicle! Gdy wszyscy czekali na domknięcie trylogii Modern Warfare, Activision znów zaskoczył, przygotowując Call of Duty o podtytule Black Ops osadzoną w czasach zimnej wojny. Był to strzał w dziesiątkę. Gier poruszających ten wycinek historii nie było zbyt dużo, a te co były raczej nie zachwycały. Gracze mogli być pewni, że jeśli Treyarch pokaże wojnę w Wietnamie, to będzie to najlepsza wojna w Wietnamie pokazana w grach. Black Ops jednak nie odcinał się od całej swojej spuścizny, choć przedstawiał zupełnie nowego bohatera, towarzyszył mu Wiktor Reznow, znany z Call of Duty World at War. Jeśli grając w Black Ops mieliście wrażenie, że gra jest krokiem w tył, jeśli chodzi o wizualia, to instynkt was nie mylił. Black Ops korzystało z silnika IW3.0, co było dość dziwnym zabiegiem, choć postarano się, aby silnik obsługiwał nowe oświetlenie i lepsze streamowanie tekstur, co pozwalało na renderowanie o wiele większych obszarów. Dodatkowo gra obsługiwała też wyświetlanie obrazów 3D, co w tamtych czasach starano się na siłę umieszczać w różnych tytułach. W grze wcielaliśmy się w Alexa Masona, który wykonuje tajne operacje na zlecenie rządu USA, a głównym celem było odnalezienie chemicznej broni Nova Six, która miała być wypuszczona na terenie Stanów. Cała fabuła była pokazana w formie retrospekcji podczas przesłuchania Masona przez tajemnicze osoby. Fabularnie gra błyszczała na tle innych FPS-ów, choć oczywiście znajdą się tutaj malkontenci, a pod koniec oferowała całkiem ciekawy twist, który zmieniał sens wielu wydarzeń. Autorzy zadbali o świetne oddanie epoki w kolejnych misjach, poczynając od próby zamachu na Fidela Castro poprzez odwiedziny Bajkonuru, a skończywszy na spotkaniu z samym Kennedym. Do tego dochodziły fenomenalne misje w Wietnamie. Gra korzystała z pewnych tropów wypracowanych przez kino wojenne, a więc znalazła się gra w rosyjską ruletkę znaną z choćby Łowcy Jeleni, jak i wiele innych. Wszystko sprawnie łączyło się w całość i dawało wrażenie spójnej historii. Black Ops przedstawił też w mojej opinii jednego z najlepszych bohaterów całej serii, Franka Woodsa. Gra obfitywała w pompujące adrenalinę skrypty, które zostawały w pamięci, choć tutaj zerwano z założeniem, że gra zawsze jest pokazywana z oczu bohatera. W niektórych cutscenkach na silniku gry kamera pokazywała świat spoza oczu Masona. Na krótką chwilę przenosiła też do 1945 roku, wiążąc pod serię Black Ops z World at War. Nie zabrakło sterowania pojazdami. W Wietnamie mogliśmy popływać łodzią, a w tle przygrywało nam Rolling Stone ze swoim kultowym numerem Sympathy for the Devil. Także w Wietnamie zasiadaliśmy za sterami śmigłowca Hind i co ciekawe nie był to poziom na szynach, ale mieliśmy nad nim pełną kontrolę. Wreszcie, co było ukłonem w stronę misji z Modern Warfare w AC-130, zasiadaliśmy za sterami Blackbirda, gdzie pomagaliśmy oddziałowi dotrzeć do celu. Każdy z etapów był świetnie zaprojektowany i nie pozwalał się nudzić. Nic dziwnego, że gracze docenili Black Opsa, który w ilości sprzedanych kopii przebił Modern Warfare 2.
Activision rozbiło bank, a gra błyskawicznie stała się najlepiej sprzedającym tytułem na świecie, który pobije dopiero Grand Theft Auto 5. Szał wokół Black Opsa był ogromny. To właśnie on pokazał, że wśród branży rozrywkowej to właśnie gry wideo wiodą prym i rozdają karty. Black Ops dla wielu, jak i dla mnie, pozostaje najlepszą częścią Call of Duty. Idealnie uchwycony klimat zimnej wojny, przemyślane misje, spójna i ciekawa fabuła, która pozostaje na długo w pamięci, to niezaprzeczalne atuty produkcji. Przez pierwszych 5 dni gra zarobiła $650 milionów i także w końcu przekroczyła magiczny próg $1 miliarda. Dla porównania, najbardziej kasowa premiera wszechczasów, Przebudzenie Mocy, w weekend otwarcia zarobiła $248 milionów. W ciągu 24 godzin Black Ops zarobił $360 milionów. Różnice są miażdżące. Z powodu pokazania zabójstwa Fidela Castro gra została zakazana na Kubie. Wrangler z okazji premiery wypuścił limitowane edycje swoich samochodów Jeep obrandowanych marką Call of Duty Black Ops. W grze głosów użyczyła cała plejada znanych postaci, m.in. Sam Warrington, Ed Harris, Gary Oldman czy Ice Cube. Ten ostatni podkłada głos Hudsonowi, o którym często Mason wspomina, że jest zimny jak lód. Hudson. Mr. Shades. The guy was an ice cube. Można wyswobodzić się z krzesła podczas przesłuchania i uruchomić stojący niedaleko komputer, na którym można zagrać w tekstową przygodówkę Zork. W Niemczech Black Ops jest oznaczony jako tytuł propagujący ideologię nazizmu. Przy produkcji gry użyto tej samej technologii co w filmie Avatar, czyli ściąganie nie tylko ruchów aktorów, ale też ich mimiki. Podczas początku każdej misji pokazuje się nazwa transmisji. W nazwach jest ukryty kod, który wyjaśnia najważniejszą tajemnicę Black Ops. Pierwszym, który ją odkrył i rozkodował, był youtuber Maverick, a kod został nazwany kodem Mavericka. Jeśli przyjrzycie się dłoni Reznowa, zauważycie, że brakuje mu palca wskazującego. Stracił go w Call of Duty World at War. Pewnym tropem na temat Reznowa jest fakt, że można dowoli w niego strzelać, a on nie reaguje. Domknięcie trylogii Modern Warfare było wielce wyczekiwane przez graczy. Nic więc dziwnego, że trzeci raz z rzędu Activision rozbiło bank, a gra stała się najlepiej sprzedającym tytułem na świecie, wliczając w to wszystkie media rozrywkowe. To robiło wrażenie. Oczekiwania były gigantyczne, a Activision od niepamiętnych czasów nie zawiódł graczy i nie zamierzał tego czynić tym razem. Trzecia część trylogii wypadła znakomicie. Fabularnie gra powróciła na właściwe tory. Historia była spójna i nie zostawiała miejsca na domysły. Rozpoczynała się parę godzin po drugiej części i kontynuowała wątek pościgu za Makarowem, jak i walki USA z Rosją. Autorom udało się powiązać wszystkie części w spójną, logiczną całość. Powróciły wszystkie lubiane postacie, plus pojawił się Yuri, postać, która miała ciekawą historię związaną z Zachajewem i Makarowem. Choć postać Yuriego nie była planowana w Modern Warfare, zostanie dodana dopiero w remasterze gry, aby zachować sens całości. Fabuła rzucała gracza w różne miejsca w Europie. Paryż, Londyn, Hamburg, Praga, ale też odwiedzaliśmy Afrykę i USA. Pościg za Makarowem obfitował w wiele wydarzeń, które można określić jedynie słowem epickie. Fajnie, że można było zobaczyć swojskie, bardziej rozpoznawalne przez polskich graczy miejsców, jak pola elizejskie z wieżą Eiffla czy Stare Miasto w Pradze. Dla wielu graczy chyba najbardziej zapamiętanym momentem będzie śmierć jednego z głównych bohaterów trylogii. Niespodziewana i smutna, ale w pewien sposób potrzebna. Autorom udało się podnieść poprzeczkę na wysokość, której praktycznie nikt nie mógł dosięgnąć. Gra była naładowanym akcją blockbusterem, gdzie ponownie byliśmy w samym centrum, a momenty, gdy na przykład płynęliśmy pontonem wśród wybuchających okrętów, pozostawały w pamięci na długo. Jednak najlepsze było to, że tych momentów było w każdej misji kilka i każde inne od poprzedniego. Próbowano także zarobić na kontrowersji, którą bez wątpienia miała być scena wakacji rodzin Davisów, jednak przeszło to bez echa. Ciekawe, czy dziś by było podobnie.
Podczas pracy nad grą odeszły ważne postacie dla serii. Vince Zampella i Jason West wskutek nieporozumień założyli własne studio Respawn Entertainment. Zanim odeszło lub zostało zwolnionych wielu weteranów serii. Jednak Activision uniósł ciężar i gra nie zawodziła. Gra używała nowej wersji silnika, tym razem z numerkiem 5. Ponownie jeszcze bardziej go ulepszono, dzięki czemu mieliśmy jeszcze większe tereny. Jednak silnik dostawał zadyszki i gracze nie zapominali wypomnieć Activision, że czas idzie do przodu, jednak silnik Call of Duty pozostaje wciąż ten sam. Miało to swoje złe, jak i dobre strony. Gra wciąż wyglądała fenomenalnie i działała nawet na gorszych sprzętach. Ceną za to był przestarzały silnik, który, jak wspomnę, miał podstawy w silniku id Tech Quake 3 Arena i w tamtym momencie miał, uwaga, 12 lat. Dla branży gier to jak kilka dobrych epok. Kolejny raz z rzędu Activision ustanowiło nowy rekord, zarabiając 400 milionów w dzień premiery, by po 5 dniach dobić do 775 milionów dolarów. Kwota miliarda pękła w 16 dni od premiery, pobijając rekordzistę, film Avatar, o 3 dni. Ponownie Jeep wydał wersję limitowaną swoich samochodów, bazowanych na modelu Wrangler Rubicon. Szajba związana z grą była ogromna. W Colorado jeden z klientów, który nie dostał gry pomimo zamówionego preorderu, zapowiedział, że wysadzi to miejsce w powietrze. Sprawa zakończyła się w sądzie. W Paryżu ukradziono ciężarówkę z 6000 kopii gry wartymi $500 000. W propagandowym wideo stworzonym przez Północną Koreę wykorzystano wizerunek zniszczonego Nowego Jorku wziętego z misji łowca. Niestety wideo nie jest już dostępne. Na strzelbie model 1887 możemy znaleźć słynną frazę Hasta la vista, wypowiedzianą przez Arnolda w Terminatorze 2, który używał tej samej broni do walki z T-1000. Podczas misji w tunelu metra możemy natrafić na mapę z nazwami stacji. Z niej dowiemy się, jak dostać się do domu Bilba i wielu innych ciekawych miejsc. Scenarzystą gry był Paul Higgins, autor scenariusza do m.in. takiego filmu jak Casino Royale i całkowicie niedocenianego i zapomnianego serialu Easy Streets. Po domkniętej trylogii Modern Warfare gracze nie wiedzieli, czego się spodziewać, czy Activision wróci do II wojny światowej, czy wymyśli coś nowego. Postawiono na sprawdzony pomysł i kolejna część miała mieć podtytuł Black Ops 2. Pomysł był dobry, wszak temat Wietnamu był dopiero co liźnięty, jednak twórcy mieli własną wizję na drugą część Black Opsa. Niestety nie wszystko wyszło tak dobrze, jak zapowiadano. Mylił się ten, co myślał, że ponownie przyjdzie nam powrócić do czasów zimnej wojny. Znaczy, nie mylił się całkowicie, bo gra korzystała z bohaterów z pierwszej części i misje z tych czasów się pojawiały. Jednak był umiejscowiony pod koniec lat 80. i było ich dość mało. Zamiast tego twórcy zabrali gracza do roku 2025 w czasy II zimnej wojny. Całość skupiała się na Raulu Menendezie, który chce przejąć kontrolę nad siecią dronów i doprowadzić do otwartego konfliktu pomiędzy Stanami a Chinami. Fabuła nie była zła, kolejne wydarzenia skakały pomiędzy pierwszą a drugą zimną wojną, pokazując, jak wydarzenia z przeszłości odcisnęły piętno na wydarzeniach obecnych. To wyszło całkiem nieźle. Gra kontynuowała wątki Alexa Masona, Woodsa i Hudsona i to było fajne. Jednak widać było, że misje w latach 80. były gorzej przygotowane, brakowało im mocy, a para poszła w misje z przyszłości. Przedstawiono wymyślne technologie, fantastyczną broń, samobieżne pojazdy, które jakoś nie pasowały do serii. Doceniam, że próbowano stworzyć coś nowego, ale wraz z Black Ops 2 coś zaczęło iść nie w tą stronę, co trzeba. I choć później będę bił się w piersi za te słowa, w tamtym czasie Black Ops 2 był grą oderwaną od rzeczywistości i głównego nurtu Call of Duty. W przyszłości wcielaliśmy się w syna Alexa Masona o chyba najgłupszej ksywie w całej serii.
sekcja. Gra starała się wycisnąć z nowych czasów ile się dało, ale w pamięci zostawały chyba jedynie odwiedziny na wyspie Colossus. Bardziej zapadały w pamięć misje z zimnej wojny, pomimo braku w nich epickości. Jedną z dodatkowych mechanik było wprowadzenie trybu przypominającego Tower Defense. Dość niepotrzebny i nudny element, gdzie broniliśmy baz korzystając z dostępnych zasobów. Było to zupełnie niepasujące do liniowego modelu serii i zarazem zwalniało tempo akcji. Fakt, że wydłużało to rozgrywkę, ale w nudny i nieciekawy sposób. Całe szczęście misje te były opcjonalne. Gra korzystała z silnika nazwanego Black Ops Engine, jednak niech was ta nazwa nie zmyli. Był to usprawniony silnik IW3.0, choć ilość nowych funkcji robiła wrażenie. Lepsze efekty wody, oświetlenie HDR, lens flary. Lista głównie dotyczyła rzeczy związanych ze światłem i cieniem i nie da się ukryć, że Black Ops 2 wyglądał lepiej niż Modern Warfare 3, jednak zmiany były czystą kosmetyką. W paru miejscach dano graczowi wybór możliwości działania. Prowadziło to do paru zakończeń, co było miłą nowością. Szczytem żenady było ukryte zakończenie, gdzie Woods i Menendez biorą udział w koncercie, a na scenie tańczą postacie z gry. Miało być to chyba śmieszne, ale coś nie pykło. Kiepskie wykonanie i jeszcze bardziej kiepski pomysł, bo zostawiało gracza po zakończonym tytule z uczuciem żenady i niedowierzania. W grze czegoś zabrakło, a może powoli czuć było zmęczenie materiału, zarówno w warstwie fabularnej, jak i w kwestii silnika. Ciężko powiedzieć. Niemniej Activision znów próbowało przenieść ciężar serii na inne tory, w tym wypadku przyszłość. Nie każdemu się podobał obrany kierunek. Gra nie była zła, ale do czasów świetności serii sporo jej brakowało. Czwarty raz z rzędu ciężarówki z dolarami zapukały w drzwi Activision. Gra w pierwszy dzień zarobiła $500 milionów i pobiła kolejny rekord. Do magicznego miliarda gra dobiła w 15 dni, jednak w ilości sprzedanych kopii nie pobiła poprzedników, pozostając na trzecim miejscu za Modern Warfare 3 i Black Ops. Były dyktator Panamy Manuel Noriega wytoczył proces Activision, gdzie domagał się zadośćuczynienia za złe ukazanie jego wizerunku. Sąd proces oddalił. W misji Celerium można znaleźć ukryty w jaskini młot Tora, Mjolnir. Jak poprzednio pojawiło się sporo znanych głosów, tym razem nawet i twarzy. Sam Warrington, Michael Rooker, Michael Keaton, a także niezapomniany Tony Todd jako admirał Briggs. W pierwszej misji towarzyszy nam niejaki Savimbi. Mało kto wie, że jest to postać, która faktycznie istniała. Jonas Savimbi był założycielem ruchu UNITA, która walczyła o wyzwolenie Angolii i była popierana przez RPA czasów apartheidu i Stany Zjednoczone. Savimbi zginął z rąk żołnierzy sił rządowych w 2002 roku.